Cześć, a my dzisiaj jesteśmy na takiej budowie i to jest taki etap w trakcie robienia hydroizolacji. I zobaczcie jak membrana się fałduje tutaj w narożnikach. Jest to nieuniknione, dlatego warto jest sobie na przykład wziąć kawałek więcej takiej membrany i później gdzieś tam podoklejać, jeżeli szerokość pełnej rolki nie pozwala na ułożenie bez doklejania, ale bezpiecznie jest po prostu właśnie zrobić tak i ten kawałek po odcięciu będziemy wklejali tutaj w tym miejscu, bo zobaczcie, tutaj staw będzie dochodził aż tutaj do tego momentu i nie da rady po prostu membrany tak wyłożyć bez doklejania, także jest uszykowane tak, żeby było można sobie spokojnie to wkleić. Oczywiście będzie to wszystko wyczyszczone, ale to pokażemy za chwilę klejenie. Przejdę do techniki filtracyjnej. Zobaczcie, to jest nasza komora z filtrem szybkim. Jeden z wariantów. Standardowa komora. Tutaj będziemy mieli filtr szybki. Ona w tej chwili jest zalana wodą po to, żeby się nie odkształcała i nie była zgniatana w czasie zasypywania. Też trzeba o tym pamiętać, że jeżeli zasypujemy komorę filtracyjną, trzeba ją albo wyprzeć jakimiś deskami w środku, albo właśnie zalać wodą, zasypywać, obsypywać, delikatnie zagęszczać i później to robić dalej, bo inaczej komora może się zgnieść i odkształcić. Zobaczcie, strefa kąpielowa, tam mamy skimmer, mamy takie delikatne schody. Mury były tutaj robione w systemie wylewanym, dlatego że jesteśmy na dosyć silnej skarpie. Zobaczcie, budynek jest dużo wyżej, a więc decyzja była taka, że to też będzie stanowiło pewnego rodzaju zabezpieczenie, żeby to się tutaj nic nie obsuwało. Także tak na takim etapie jesteśmy, no i działamy. Pokażę za chwilę wulkanizację. Krawędź stawu będzie tutaj, tak, jest wyrysowana. Membrana nam się kończy tam, ta z głównego arkusza, więc trzeba będzie tutaj wkleić taki odcinek, ale trzeba uważać, dlatego że to jest krawędź stawu. Musimy dodać sobie metry bieżące na uformowanie dna. A więc myślę, że membrana powinna być około metra jeszcze dłuższa niż to, co tutaj mamy narysowane. I zobaczcie, sama membrana. Ona jest tutaj bardzo pofałdowana, ale trzeba pamiętać o tym, że my równą powierzchnię potrzebujemy tylko na krawędzi. A więc zobaczcie, jesteśmy w stanie sobie ją tak poukładać. Tam z tyłu może być pomarszczona, nie ma żadnego problemu. Chodzi tylko tutaj o tą krawędź. Przy przyklejeniu powinna być równa i prosta i oczywiście czysta. I zobaczcie, tam jest pofałdowana, zmarszczki są poprzesuwane i tak sobie przygotowujemy właśnie membranę po to, żeby ją za chwilę skleić i pokażemy jak to będzie klejone. No i zobaczcie, jesteśmy już na etapie klejenia. Tak to wygląda. Tutaj zdecydowaliśmy się na podłożenie kawałka deski, też tak można robić. Będziemy wklejać etapami. Standardowe rozwiązanie, jeżeli chodzi o system Elevate, czyli taśma, primer, są to rozwiązania standardowe. I teraz zobaczcie tak, ja będę tłumaczył. Mamy dwie membrany nałożone jedna na drugą, wysmarowane primerem z jednej strony i z drugiej strony, przyklejona taśma i jeżeli wszystko jest w porządku, to odwijamy. I teraz tak, mamy taki etap najważniejszy, gdzie jeszcze możemy coś skontrolować i sprawdzić, czy jest wszystko w porządku. Zobaczymy, czy mi się uda tam przejść, ale już czekajcie chwilę. Pokażę, o co chodzi. Możemy skontrolować, czy na pewno dobrze będzie łączenie. Zobaczcie, widzimy primer z tej strony, widzimy wystającą taśmę naokoło palec i za taśmą widzimy primer. I to oznacza, że nawet
że łączenie będzie wykonane prawidłowo. Zawsze trzeba o tym pamiętać, żeby była krawędź zaprimerowana. To, że tutaj mamy znak primera, oznacza, że ta krawędź tutaj skrajna też jest dobrze zaprimerowana i w ten sposób łączymy. I w tej chwili wystarczy tylko wyciągnąć taśmę i następuje wulkanizacja. I tak to się jak gdyby robi. Oczywiście teraz trzeba będzie wziąć wałek i zawałkować membranę. I po zawałkowaniu mamy już wykonane dobre, prawidłowe połączenie. I teraz przesuwamy się dalej. Tak, żeby uzyskać szczelne łączenie. Także tak sobie radzimy z hydroizolacją w takich trudnych warunkach. Jest to wszystko do wykonania. Niestety teraz jesienią potrzeba trochę więcej czasu, bo mamy złe warunki, błoto, tego rodzaju rzeczy, ale jest to do sprawdzenia. Dobra, dzisiaj tyle, no i do zobaczenia. Dzięki.